Cześć, słuchajcie, po świętach trochę późno dotarły rękawiczki, wszystkie teraz możliwe z KV Plusa, czyli letnie, jesienne, zimowe. Przybliżam Wam po kolei teraz rękawiczki. Zacznę od mojej prawej strony, gdzie mam rękawiczki letnie rękawiczki siateczkowe. W sumie jeździ się w nich cały rok, bo praktycznie od 5 stopni w górę naprawdę świetnie się sprawują. Są wentylowane jak widać, więc ręka się nie poci. Wykonanie naprawdę rewelacyjne. Jak się założy, to po prostu czuć jakość, czuć w każdym sensie. Te miejsca wzmacniane z siłą rzeczy po to, żeby nie uległy przetarciu przy użytkowaniu ich. Rękawiczki, jak takie rękawiczki dobieramy siłą rzeczy, tak by były opięte jak najbardziej, czyli jeżeli jesteśmy w rozmiarówce na styk, to lepiej jest wybrać ten rozmiar mniejszy jak większy, gdyż one podczas jazdy i pracy z kijem mają taką tendencję do ściągania się. Te za duże rękawiczki mają tendencję do ściągania się, dlatego dobiera się spasowane rękawiczki. Te najlepsze na lato, zdecydowanie polecam. Kolejne rękawiczki, takie, które ma od mniej więcej 0 stopni do 5, tak bym polecał je, o nazwie Focus, również oczywiście producenta KV Plus, dobrze spasowane powinny być. Są wiatroodporne, natomiast nie są takie ciepłe, mają możliwość, tak powiem, pracy z telefonem. Rękawiczka, jak widać, wygląda w ten sposób. Jakościowo znowu bardzo wysoko. Szwajcarska, więc w sumie nie dziwne. Od 0 do 5, powtarzam. Nazywa się Race, bo jest absolutnie od startu do końca na pewno będzie najbardziej wystarczająca, natomiast dla niektórych może być ona za ciepła. W tej rękawiczce się wygodnie jeździ, kiedy jest poniżej 0, niewiele poniżej 0 i w górę, powiedzmy do 5 też będzie fajna. Ona jest świetnie odprowadza temperaturę, tak? Czyli znowu się nam ta ręka nie poci. Jest technologii tak zwanej Wind Pro, czyli naprawdę bardzo dobrze chroni przed zimnym wiatrem, przed odczuciem tego. Natomiast nie jest super ciepła, czyli jeżeli będzie w okolicach -10, to ta rękawiczka już będzie niewystarczająca. Przynajmniej w pierwszych krokach, bo powiedzmy po 15 pół godzinie maksymalnie człowiek jak już nabierze temperatury, to faktycznie ona już będzie całkowicie wystarczająca. Teraz pauza, bo kolejna rękawiczka Lahti. Rękawiczka wręcz bardzo bym Ci powiedział, że ciepła. Ona jakościowo mi się najmniej podoba. Jest też najtańsza i to może dlatego. Ta ręka jest taka duża, jak to widać, mało już zgrabna. Jest ta rękawiczka na pewno dużo cieplejsza. Mniej oddycha w niej ręka. Bardziej tutaj chodzi o stosowanie jej chyba już po wyścigu, po to, żeby rękę zagrzać tak cywilnie, bardziej jak sportowo. Tak bym ją rozstrzygał. Davos. Rękawiczka, która będzie w kolejności utrzymania ciepłoty pracy po rękawiczce Race, czyli ciepła rękawiczka. Przy założeniu, że biega się w temperaturach -5, 7 do 10, ona będzie od razu dawała lepszy efekt jak rękawiczka Race. W Race będzie trzeba się zagrzać, ta będzie ciepła od razu, de facto podobnie jak rękawiczka Cold Pro. W tej rękawiczce biegam, zawsze ją wybieram jak jest w okolicach 10 i poniżej. Jest kompletnie od początku do samego końca naprawdę ciepła. Na samym końcu może być troszkę za ciepła, czyli ręka już jest taka zgrzana. To może gdzieś tam przeszkadzać przy przebywaniu powiedzmy 1,5-godzinnym w sportowym zacięciu. Ta rękawiczka faktycznie może być już za ciepła, ale jest naprawdę najczęściej przeze mnie wybierana, jeżeli są temperatury w okolicach -10 stopni, bo jest najbardziej wygodna. I jeżeli ten mój bieg nie jest za długi, wiem, że gdzieś tam za godzinę skończę, to akurat te ręce od początku do końca będą zagrzane na tyle wystarczająco, żeby mieć komfort w takich niskich temperaturach. No i rękawiczka poniekąd unikalna. Unikalna w tym kontekście, że siłą rzeczy wiemy, że najbardziej ciepłe rękawiczki, w których się człowiek jakby czuje, to są takie, które mają jeden palec albo 2 palce. Tutaj jest rękawiczka 3-palczasta, świetnie oddycha, do tego jakościowo też bardzo fajna.
na długie wycieczki dedykowana, czyli tam, gdzie będziemy spacerować klasycznie przez zaspy jeszcze. Świetnie chroni przed wiatrem, jest tej technologii ProWind Tech i jeżeli jesteśmy długo narażeni na utratę ciepła, to na pewno ta rękawiczka najdłużej będzie zagrzewać nam ręce. Wszystkie są dostępne w sklepie. Aktualnie polecam teraz, de facto na święta w przyszłym roku, może swoim lubym, bo pewnie przed końcem roku będzie ich mniej. W tym roku ja już w lipcu celowałem w dostawę, by była przed świętami, wyszło po. Jaka będzie sytuacja w tym roku, nie wiem, więc polecam jak najszybciej de facto. Tyle w kwestii rękawiczek KV+. Jakbyście mieli jakieś pytania dodatkowe, to zostawcie je w komentarzach, chętnie odpowiem, odniosę się. Obserwujcie kanał, będę przybliżał Wam takie ciekawostki z dziedziny rękawiczek, końcówek, sprzętu, opon, ubrań, które można stosować, więc zapraszam.